Dzień dobry. Bardzo dobrze być z wami. It's very good to be here. Możemy tą stronę też. I've been here several times. More. I've been here several times now. Już kilka razy byłem tutaj u was. And enjoy coming to support Pastor Christoph and his work here. Zawsze lubię tu przyjeżdżać, wspierając pastora Jacka, pastora Krzysztofa. I came with a message that I prepared last week for you. W zeszłym tygodniu, gdy wiedziałem, że będę was mógł odwiedzić, przygotowywałem sobie kazanie, słowo. But as we got into worship, I felt God put something completely different on my zaczęliśmy heart się modlić, uwielbiać, nagle Pan Bóg całkiem coś innego włożył do mojego serca. So I've thrown my notes away. Więc wyrzuciłem notatki. And I just want to share something very simple with you tonight that I felt God stir in my heart when we chciałbym were podzielić się z wami worshiping. czymś bardzo prostym, co Bóg wkłada do mojego serca dzisiaj. I'd like us to think tonight about the blessing of knowing the Lord. Chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie pomyśleli o tym, jakie jest błogosławieństwo wynikające z tego, że znamy Pana. And we're going to read a really well-known passage of the I Bible. przeczytamy za chwilę bardzo, bardzo znany fragment Bożego Słowa. You'll all know it well. Wszyscy go znacie, niektórzy pewnie na pamięć. You'll have read it many times. Czytaliście go wiele razy. It'll be very familiar. Będzie wam dobrze on znany, poznacie go od razu. But I felt tonight God wanted us to go back to it and remember its truth again. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj, żeby Pan dzisiaj nas poprowadził, abyśmy na nowo w tym słowie się zanurzyli i na nowo odkryli tą prawdę, która dla nas z niego wynika. It's Psalm 23. To jest Psalm 23. I think a psalm that all of us will know well, yes? Myślę, że gdy mówię Psalm 23, to wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi, co to jest. But let's hear the word of God. Ale posłuchajmy tego słowa raz jeszcze. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę ze względu na swoje imię. Idzie przede mną i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo przecież Ty jesteś zawsze ze mną. Twoja łaska, Twoja laska, Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem moją twarz. Mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twoja dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. A potem zamieszkam w domu Pana na długo. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. That's something that King David had experienced when he was a young boy, wasn't it? To jest coś, czego doświadczył Dawid, kiedy był młodym chłopcem, młodzieńcem. His father was a shepherd. Jego ojciec był pasterzem także. And as the youngest member of his family, I jako najmłodszy członek tej rodziny, David had often been sent out onto the hills to watch over the sheep. Dawid bardzo często był wysyłany na wzgórza, aby troszczyć się, aby opiekować się, aby doglądać owce. Still today in Israel you can find young boys watching over sheep. Do dzisiaj w Izraelu można taki obrazek zobaczyć młodych chłopców troszczących się albo opiekujących się grupą owiec. And their job was simply to sit there on the hills, Ich praca polegała głównie na tym, że po prostu sobie tam siedzieli na wzgórzu, watch what was going on, obserwowali, czuwali nad tym, co się dzieje. and if they saw a wolf coming I gdy zobaczyli wilka, or robbers coming, albo jakichś bandytów, albo jakichś złodziei, their job was simply to run back home to dad and the big brothers. i ponieważ byli młodzi, to ich pracą często było to, żeby szybciutko pobiec do domu, powiedzieć ojcu, braciom, And to say, help, the sheep need protecting. pomocy, bo owce potrzebują opieki, potrzebują ochrony. And David had done this day after day after day I Dawid after już day. jako bardzo młody chłopiec właśnie tak pracował każdego dnia, dzień po dniu. And as he sat there on the hillside watching these sheep, I myślę sobie, że gdy tam siedział na tym wzgórzu
obserwując i doglądając owce, a revelation came to his heart. nagle przyszło do jego serca objawienie. As surely as I am the shepherd of these sheep here, Z pewnością, tak jak ja teraz tutaj doglądam tych owiec, wow, the Lord is my shepherd too. tak samo Pan dogląda mnie. He does for me On robi dla mnie what I do for my sheep. to, co ja robię dla moich owiec. And this revelation got deep in his heart. I to przekonanie, to objawienie głęboko dotknęło jego serca. And later, when he was king, he ended up writing I this potem, psalm gdy był królem, napisał ten psalm. that looked back to those days when he'd been a young shepherd boy. Pewnie gdy wspominał te chwile, kiedy siedział na wzgórzu i doglądał owiec. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. And in this psalm, he shares three consequences of knowing that the Lord is our shepherd. I w tym psalmie on wyraża trzy takie wnioski albo trzy takie rzeczy, które wynikają z tego faktu, że Pan jest moim pasterzem. And the first is provision. I po pierwsze właśnie to jest to zaopatrzenie. God provides for his people. Bóg jest zaopatrzeniem swojego ludu. As surely as the shepherd provided for his sheep. Oczywiście wiemy, że pasterza zadaniem było także to, aby zabezpieczać wszystko to, co potrzebne, zaopatrywać w to wszystko owce. And David says, I know therefore I'm not going to be in want. I dlatego Dawid pisze, ja wiem, że nie będzie mi niczego brak. That doesn't mean I will get everything I would ever like in life. To oczywiście nie oznacza, że zawsze dostanę wszystko to, co mi się spodoba i co będą widzieć moje oczy. I would quite like a BMW or a Mercedes. Ja bym chciał, podoba mi się BMW albo jakiś Mercedes najnowszy. But I just have a Skoda. Ale jeżdżę tylko Skodą. It's a very nice car. Ale to jest bardzo dobry samochód. But God provides for our needs. Ale widzę, że i w tym Bóg zaopatrza, opiekuje się. And David thinks back to what it was like as a young shepherd. I Dawid wspomina, jak to było, gdy był młodym pasterzem. He said, just as I used to lead the sheep to green pastures, God does that for me. I mówi, tak jak ja prowadzę owce i wynajduję dla nich najlepsze miejsca, tak Bóg robi to dla mnie. You know, for us in Europe, green fields are not a big deal. Dla nas w Europie, wiecie, zielone łąki, to gdzie się wrócisz, to zielona łąka. But in the Middle East, Ale na Bliskim Wschodzie a green field is something wonderful. zielona łąka to nie jest coś codziennego, to jest coś naprawdę niezwykłego. You know, the hills are very barren there. There's not lots of rain. Bardzo dużo tam jest takich nagich wzgórz, ziemistych, nie ma zbyt dużo deszczu. And the shepherd's job was to go looking for grass wherever he could find it for his sheep. Jedną z ról pasterza było to, by chodzić po tych wzgórzach i szukać takich miejsc, gdzie jest trochę wody, gdzie ta trawa jest bujniejsza. And somehow, even in the midst of all the desert, he used to be able to find grass for the sheep. I czasami w środku pustyni udaje mu się znaleźć właśnie takie miejsce pełne soczystej trawy. He used to be able to find water for his sheep. I wspomina tutaj Dawid, jak udawało mu się znaleźć wodę dla swoich owiec. And David realized that in the same way that he had provided for his sheep, I nagle zdaje sobie sprawę i przychodzi mu takie porównanie do głowy, że tak jak on znajduje tą wodę dla owiec, so the Lord our God always provides for those who Tak trust in him. tak samo troszczy się i tak samo wyszukuje dobre rzeczy dla tych, którzy go kochają. Provision for our needs to eat, Czyli zaopatrzenie naszych potrzeb, to co musimy zjeść, provision in terms of guiding us in the right path, to zabezpieczenie, troska, w którym on prowadzi nas właściwą ścieżką, dobrą ścieżką. God's a God of provision. Bóg ma zaopatrzenie. Remember, not always everything we would like, Oczywiście pamiętajcie, nie zawsze wszystko, cokolwiek byśmy zechcieli, but everything that we need for life, ale to, co go potrzebujemy w życiu, God has promised to provide for. Bóg obiecał nam dać. Amen? Amen. God is a God of provision.
Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. St. Paul said, my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Paweł Jesus. powiedział, mój Bóg zabezpieczy wszelkie wasze potrzeby według bogactwa swego w chwale. Even in, for David, finding that grass in the midst of the desert was hard sometimes. Dla Dawida znalezienie tego miejsca z trawą, dobrą trawą pośród wzgórz było nieraz ciężkie. But he always did it. Ale zawsze to robił. Why? Dlaczego? Because he loved those sheep. Ponieważ troszczył się They were his. kochał je, to były jego owce. And that's why God provides for us. I dlatego Bóg także troszczy się o nas. He loves us. On nas kocha. We're his. Jesteśmy jego własnością. Just want to remind us today, whatever our needs are. Chcę wam przypomnieć, w jakimkolwiek miejscu jesteście, jakiekolwiek dzisiaj są wasze potrzeby. Spiritual, Duchowe, emotional, emocjonalne, family, rodzinne, health, zdrowotne, financial. finansowe. Our God is the God who provides. Nasz Bóg jest Bogiem, który chce te potrzeby zaspokoić. Sometimes he keeps us waiting. Czasami On sprawia, że musimy poczekać. Sometimes he doesn't always provide immediately. Czasami nie dzieje się to natychmiast. Because he wants us to trust him. Bo On chce, abyśmy mimo wszystko Jemu ufali. I've been a Christian now for over 50 years. Ja jestem chrześcijaninem już ponad 50 lat. And I can look back again and again to the times that God has provided for me and my family. I mogę wspominać wiele takich sytuacji w moim życiu, kiedy Bóg zaopatrywał mnie, widziałem Jego troskę. The first blessing of knowing that the Lord is our shepherd is that he provides for Więc us. pierwszym tym wnioskiem jest to, że znając Pana jako pasterza, możemy być pewni, że On zabezpieczy, zatroszczy się o Twoje potrzeby. Here's the second blessing. A drugie błogosławieństwo jest takie. Protection. Ochrona. So provision, Więc protection. po pierwsze zaopatrzenie, po drugie ochrona. Let's read again verse 4. Even though I walk through the valley. Werset 4. Choćbym nawet wszedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo przecież Ty zawsze jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. What Paul is thinking about, what David is thinking about here To, o czym Dawid tutaj myśli, is the way that he had led his sheep. to jest to, w jaki sposób on sam prowadził swoje owce. You know, some of those hills where the sheep used to be kept, Niektóre z tych wzgórz, na których trzymano owce, pasiono owce, the paths were very narrow. te ścieżki pośród tych wzgórz były bardzo wąskie. And sometimes there were big towering rocks up alongside. I czasami prowadziły one na zboczach bardzo wysokich, stromych, takich skalistych. And the sun would cast really dark shadows therefore over the path. I czasami te wysokie, skaliste miejsca rzucały bardzo taki głęboki cień na pewne miejsca. And the sheep would often be nervous. I wtedy tam było tak ciemno, że owce były często Sheep are podejmowane. very timid creatures, really. Bo owce, wiecie, są bardzo takimi tchórzliwymi stworzeniami. And so they would sometimes be nervous of going along these little paths. I czasami takie były bardzo nerwowe, niespokojne, gdy szły tymi wąskimi ścieżkami. If it was so dark there from the shadows. Szczególnie, gdy one były takie bardzo wąskie i ciemne. And what David had done is, as a young shepherd boy, he had led his sheep through those paths. Come on, it's okay. Ale Dawid, jako młody chłopak, prowadził te owce, zachęcając je, mówiąc do nich, chodźcie, nie bójcie się. And he says that's what God does for me. I mówi, to właśnie Bóg robi także dla mnie. Do you know, all of us have times in life when we have to walk very narrow paths. Wszyscy czasem mamy takie chwile w życiu, kiedy musimy przejść jakąś wąską ścieżką. And where it can feel very dark. Kiedy możemy się czuć, że miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo ciemne. As dark as death. Ciemne jak śmierć. Because this passage, it's not just about death, it's about times that can feel as dark as death itself. Bo ten fragment nie tylko mówi o śmierci jako takiej, ale także o miejscach, które są tak ciemne dla nas, prawie jak śmierć. I think probably all of us have had times like that.
Myślę, że wszyscy czasem przechodzimy przez takie chwile. Tough times, hard times. Trudne chwile, taki ciężki czas. Times when we wanted to run away. Czas, w którym najchętniej byśmy gdzieś uciekli. Just like those sheep had. Tak jak te owce. But every time David had said to the sheep, come on, Ale come za on. każdym razem, gdy owce się bały, Dawid zachęcał I'll je. get through. Nie bójcie się, chodźcie, ja przejdę z wami. David realized that's what God does for me. I Dawid sobie nagle zdał sprawę, jakby uświadomił sobie, że to jest właśnie to, co Bóg robi też. To jest obraz tego, co Bóg robi dla niego. Takes me through the tough times. On mnie przeprowadza przez taki trudny czas. And he says, God, your rod and your staff will help me through. I mówi, Panie, Twoja laska i Twój kij, on mnie przeprowadza. You know, the shepherd had 2 pieces of equipment. Well, 3. One of them is not mentioned in this psalm. Taki pasterz miał trzy takie sprzęty, które były dla niego bardzo potrzebne. Jeden jest tutaj niewspomniany. The first was his sling that he used for throwing stones at wild animals. Pierwszy to była taka proca, którą używał do odstraszania zwierząt, do uderzania kamieniami. And the other 2 are mentioned in this psalm. A 2 pozostałe są tutaj wspomniane. The rod and the staff. Kij i laska. The rod was a short stick for beating things. Czyli ten kij to był taki krótki do uderzania kij. So, you know, if a fox came to steal the sheep, Jak na przykład przychodził lis albo the staff was a long stick. A laska była bardzo długa. He used it for walking. Używał jej po to, żeby się podpierać, gdy chodził. But it also had a hook. Ale także ona miała takie okrągłe zaokończenie na końcu. So that if sheep fell off the edge of the cliff, Więc gdy owca wpadła gdzieś do jakiejś dziury na zboczu, you could take the stick with the hook at the end. ten hak na końcu, to zakrzywienie było po to, żeby on ją chwycił Get it round his za neck kark i wyciągnął. and pull him back in. Wypychał je, wyciągał je z tych dziur albo z krzaków. And David said, you know what? God has both. I Dawid mówi, wiecie, Bóg też ma 2 takie sprzęty. Sometimes, because I'm stupid, Czasami dlatego, że ja jestem głupi, God needs to hit me with his stick. Bóg musi mnie szturknąć patykiem. And say, hey, Mówi, no, come on. daj spokój. Sometimes God needs to take his hook A czasami potrzebuje i musi wziąć tą and laskę, gently chwycić mnie pull me to himself. i pociągnąć mnie do siebie. Sometimes a rebuke, Czasami to jest korekta, sometimes love. czasami miłość, która przyciąga. But I know this, David says. Ale Dawid mówi coś takiego, wiem o tym. Through both of them, God takes me through the dark. Ale oba te elementy to jest Boży sposób, aby przeprowadzić mnie przez ciemne miejsce. Whether it's through his stick of rebuke Czy to jest korekta, tym trącanie kijem, or his staff of love, czy to jest laska, która okazuje swoją miłość, przyciągając mnie do siebie. I know the Lord won't leave me. Wiem, że Pan mnie nie opuści tak czy inaczej. And he'll get me through those valleys of the shadow of death. I przeprowadzi mnie przez dolinę cienia śmierci. When we know the Lord, Jeśli znamy Pana, there's provision. mamy zaopatrzenie. Green pastures, Mamy zielone pastwiska, quiet waters, spokojne wody, paths of righteousness. ścieżka sprawiedliwości. Second, when we know the Lord, there's protection. Po drugie jest ochrona. He takes us through the hard times, the dark On przeprowadza times. nas przez ciężkie chwile, przez ciemne miejsca. Provision, Więc zaopatrzenie, protection. ochrona. Third, Po trzecie, promise. obietnica. How many of us know we need the promises of God to take us through life? Ilu z Was wie o tym dobrze, że potrzebujemy Bożych obietnic, aby przejść przez życie? Especially when things are hard. Szczególnie wtedy, kiedy rzeczy są ciężkie. We need to know that God jest has ciężkiego. promised, God has spoken. Wtedy potrzebujemy wspomnieć na to, co Bóg nam obiecał, co Bóg kiedyś powiedział. And this psalm ends with
the promise of God. I ten psalm kończy się tą obietnicą Bożą. A promise for the present and a promise for the future. Ta obietnica na dziś i obietnica na przyszłość. In verse 5 there's a promise for the present. W wersecie 5 jest obietnica na dziś. You prepare a table for me. Przygotowujesz mi stół. The picture changes now to the picture of a banquet. Ten obraz, o którym tutaj Dawid pisze, teraz jest obrazem takiego przyjęcia, bankietu. So he's moved now from the picture of the shepherd and the sheep to a picture of a fantastic banquet meal. Czyli zmienia obraz z stada owiec, z tej troski o owiec i nagle pokazuje nam przykład przyjęcia. And he's seeing, Poles are very good at putting on good meals for people. Tak, jak wiecie, ja tego doświadczyłem, że Polacy są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o jedzenie, dobre jedzenie. You know how to be good hosts. You exercise hospitality well. Wiecie, jak być dobrymi gospodarzami, jesteście bardzo dobrzy w gościnności. You know how to make beautiful cakes. Wiecie, jak zrobić dobre ciasto. Much better than British people. Dużo lepsze niż brytyjskie. But you know, you are nothing compared to God as a host. Ale to nic w porównaniu z tym, jakim gospodarzem, jak gościnny jest nasz Pan. He has the best cakes. On ma najlepsze ciasta. He's got the best spread, the best banquet. On najlepsze bankiety robi. And David says, my God's a God of provision. He spreads a banquet. I Dawid mówi, mój Bóg jest Bogiem zaopatrzenia, który zastawia przed nami stół. And I love how he says, you prepare a banquet for me in the presence of my enemies. I mówi, zastawia przede mną stół w obecności moich wrogów. Imagine the picture. Wyobraźcie sobie ten obraz. All his enemies have been out to get him. Nieprzyjaciele próbują go dorwać. And suddenly God moves them to the side of the room. I nagle Bóg ich odsuwa. Spreads a banquet for David. I rozkłada stół bankietowy dla Dawida. Says, David, come, eat. I mówi, Dawid, przyjdź, jedz. There's pierogi. Pierogi mam. He likes pierogi. Dumplings. David, come and eat. Chodź, Dawidzie, najedz się. What do the enemies do? Co wtedy nieprzyjaciel robi? Standing watch. Stoi i patrzy. You prepare a banquet for me in the presence of my A ty enemies. przygotowałeś dla mnie bankiet No, w obecności przyjaciół. they're still enemies. Są, nieprzyjaciele dalej są, But they can't touch David. ale nie są w stanie nic zrobić. God has pushed them to the side of the banquet. Bóg je odsunął. And says, David, you come and eat. And you guys, you just watch what I'm doing for the one. I mówi, Dawid, przyjdź, jedz, a oni niech patrzą, co ja dla ciebie robię. There's provision. Jest zabezpieczenie, troska. God Na honors. dziś, na ten czas. God honors His people, even when people are against them. Bóg troszczy się o swój lud, nawet jeśli oni czasami upadają. But secondly, there's provision for the future. Ale także mamy tutaj tą obietnicę na przyszłość. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord Tak, forever. dobroć i łaska nie odstąpią ode mnie na krok przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana. Do you know, we are so used to believing that when we die, we go to heaven. My zwykle tak wierzymy i dobrze wierzymy, że gdy umrzemy, pójdziemy do nieba. But in the Old Testament, they didn't have that certain knowledge. Ale w Starym Testamencie nie było to takie jasne dla nich. They were really unsure what happened after death, if anything at all. Nie byli tak pewni tego, co się zdarzy po śmierci. It wasn't until Jesus comes that He unfolds the secrets of the future life with Dopiero God. Jezus, gdy przyszedł, On otworzył przed nami te tajemnice wiecznego życia i tego, co będzie potem. And David was one of the few people in the Old Testament who really grasped that the end of this life was not the end of me. I Dawid jest w Starym Testamencie jednym z nielicznych mężów, którzy uchwycili i przyjęli tą obietnicę, że życie tu na ziemi to nie jest koniec wszystkiego, ale będzie jeszcze coś dalej. He knew that when he died, he was going to be with the Lord forever. On wiedział, że gdy umrze, będzie w domu Pana na wieki. A provision for this life, Czyli widzimy tutaj Bożą obietnicę, zaspokojenie potrzeb tu na ziemi, but a provision for the life to come ale także that would never end. dotyczącą tego życia,
które przyjdzie, które nigdy się nie skończy. The blessing of knowing the Lord. Błogosławieństwo wynikające z tego, że znamy Pana. Very simple message tonight I felt I wanted to share with you. Więc jest to bardzo proste przesłanie, którym się z wami dzisiaj dzielę. I felt that God just wanted to remind each one of you as individual sheep that you are blessed and loved by Him. Bo wierzę, że Pan dzisiaj chce wam przypomnieć, że każda osoba poszczególna tutaj jest Jego owcą, jest droga Jego serca. That for each one of you Że dla każdego z was provision, ma zaspokojenie, there's protection, ma ochronę swoją, there's promise. ma obietnicę swoją. But listen, there's more. Ale jest coś więcej jeszcze. Sheep don't live on their own. Owce nie żyją same dla siebie. You will never find just one sheep in a field. Nigdy nie znajdziesz jakiejś pojedynczej owcy gdzieś tam samotnie wędrującą po wzgórzach. Sheep belong in a flock. Owce podróżują i żyją w stadach, w trzodzie. They find security in being together. One czują się bezpiecznie, gdy są razem. And the Bible often speaks about us as God's people. It describes us as His flock. I bardzo często Biblia używa tego obrazu, opisując nas, Jego lud, jako Jego trzodę. And what I want to underline tonight I to, co chciałbym też dzisiaj podkreślić, is that yes, these three blessings are blessings for you individually. to, że tak, te trzy błogosławieństwa, o których mówiliśmy, to są błogosławieństwa dla każdego z nas indywidualnie. But as you come together as the one flock of God here, Ale gdy gromadzimy się jako Boża trzoda razem, those individual blessings are multiplied again and again. to te poszczególne, pojedyncze, indywidualne błogosławieństwa, one się rozmnażają na nas wszystkich. And there is huge blessing in belonging to His flock, His people. Jest czymś niezwykle błogosławionym być osobą należącą do Jego trzody. The Bible says, look how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Biblia mówi, jak wspaniałe jest to, gdy bracia i siostry przebywają razem w jedności. Says it's like oil running down over Aaron's head and beard. Napisane jest to jak olej, który spływa na brodę Aarona i na jego szaty. There the Lord commands His I blessing. tam Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Where brothers and sisters dwell together in unity. Gdzie zsyła błogosławieństwo? Tam, gdzie bracia i siostry przebywają razem w jedności. Where they live as one flock, one people. Tam, gdzie przebywają jako jedna trzoda. Now, in Bible times, you know, if a sheep wandered off on its own, it was very dangerous. W czasach biblijnych, jeśli jakaś owca odeszła i szła w swoim własnym kierunku, było to dla niej bardzo niebezpieczne. One sheep on their own, whoa, the local wolves were very happy when they saw that. Pojedyncza gdzieś tam owca na wzgórzach, wilki byłyby bardzo szczęśliwe, widząc taką owcę. A single sheep was easy for a wolf to take. Pojedyncza owca była bardzo łatwa do upolowania. But when the sheep were together, Ale kiedy owce były razem, the shepherd could keep watch over them. to pasterz mógł je chronić. Same for the church today. To samo dotyczy Kościoła dzisiaj. When the flock is together, Gdy trzoda jest razem, it calls the blessing of God down on that people and protects to them. wtedy błogosławieństwo Boże zstępuje na taką trzodę. There's great power in being together as one flock. Jest w tym niesamowita moc, gdy Boża trzoda It blesses you, to błogosławi nas it blesses the people around about. i błogosławi tych, którzy są wokół nas w mieście. So three simple things tonight. The blessing of knowing the Lord. Więc te trzy błogosławieństwa chciałem się z wami tym podzielić dzisiaj wieczorem. Provision, To, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby, protection, że Bóg nas chroni promise for the present and the future. i że ma dla nas obietnice na dziś i na przyszłość. And tonight, maybe you just need reminding of one of those three things. I być może dzisiaj niektórzy albo wszyscy potrzebujemy przypomnieć sobie raz jeszcze o tych prostych rzeczach. Maybe tonight you just need reminding that the Lord is your provision. Może dzisiaj potrzebujesz sobie przypomnieć i uświadomić raz jeszcze,
że wierzysz w to, że Bóg zaspokaja twoje potrzeby. Each of us has different needs. Wszyscy mamy różne inne potrzeby i różne potrzeby. One of the sisters has already shared one of her needs tonight. Siostra tutaj przed chwilą dzieliła się pewną potrzebą też z jej życia. Others of us have different needs. Inni mają inne potrzeby. Tonight the Lord is your provision. Dzisiaj Pan chce przypomnieć Ci, że jest Twoim zaopatrzeniem. Remind yourself of that tonight. Przypomnij sobie to dzisiaj. For your family, Dla Twojej rodziny, for your health, dla Twojego for zdrowia, your finances, dla Twoich for your finansów, work, dla Twojej for pracy, your children. dla Twoich dzieci. The Lord is your provision. Bóg jest Twoim zaopatrzeniem. Maybe some of us tonight just need to be reminded that the Lord is my protection. Może niektórzy dzisiaj potrzebują sobie przypomnieć, Pan jest moją ochroną. Maybe you've been going through a really dark and hard time. Być może przechodzisz trudny, ciemny czas w życiu. Maybe you felt threatened or attacked. Może ktoś Ci grodzi, może jesteś atakowany. Tonight, remind yourself the Lord is your protection. Dzisiaj przypomnij sobie to, powtórz sobie teraz jeszcze, że Bóg jest Twoją ochroną. You don't have to protect yourself. Nie musisz się chronić sam. The Lord is your protection. Pan jest moją ochroną. Maybe tonight some of you need to remember His promise. Być może dzisiaj niektórzy z nas potrzebują przypomnieć sobie Boże obietnice. A promise that He will always provide for you, not just in this life, but forever in eternity. Obietnice, że Bóg jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby, nie tylko tu i teraz, ale także w przyszłości. And maybe tonight some of us need to remember that this is true not just for me as an individual sheep, Ale może niektórzy potrzebują raz jeszcze sobie przypomnieć o tym, że te wszystkie obietnice nie są tylko dla mnie jako pojedynczej owcy, but all this is true for us as a flock of God. ale to wszystko jest także prawdą dla nas, jako dla trzody, jako dla wspólnoty. And it says we come together in oneness and in unity, I że jest napisane, że gdy przebywamy razem w jedności, that the blessing of the Lord can come. to błogosławieństwo Pana tam spływa. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem, The Lord is our shepherd. Pan jest naszym pasterzem. And may these simple truths just refresh our hearts again tonight. I chciałbym, aby te proste prawdy mogły być takim odświeżeniem dla naszych serc dzisiaj. He is my provision. He is our provision. On jest moim zabezpieczeniem, On jest naszym zabezpieczeniem. He is my protection. He is our On jest protection. moją ochroną, On jest naszą ochroną. He is my promise. He is our On promise. jest moją obietnicą, On jest naszą obietnicą. And may you just be strengthened in the blessing of knowing the Lord your God again. Czas, abyście byli dzisiaj wzmocnieni In Jesus' name. tym Bożym przesłaniem. Amen. W imieniu Jezusa. Amen.